Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Ferrari Roma Spider. Zgadza się, jestem na torze wyścigowym w Brnie, gdzie w tle trwają kwalifikacje do wyścigu serii Ferrari Challenge. Ale o wyścigowych Ferrari i imprezie o nazwie Ferrari Passione będzie na deser na koniec materiału. Teraz skupmy się na Romie. I to jest Roma Spider, czyli Cabrio, bowiem wersji coupé nie da się już kupić. Zakończono produkcję. W zasadzie Romę Spider też to niedługo czeka, ale oficjalnie jeszcze tego nie potwierdzono. Roma Spider zastępuje nieco w ofercie Ferrari model Portofino M, które to znowu wcześniej zastąpiło model California. Włoski producent nie ma w swoim zwyczaju robić drugiej generacji swoich modeli, zawsze jest to coś nowego i coś, co wygląda po prostu inaczej. I tak też jest w przypadku Romy, która swoim wyglądem mocno odbiega od wspomnianego Portofino, czy w ogóle mocno odbiega od innych modeli Ferrari. Ba, moim zdaniem bardziej przypomina mi jakiegoś Astona Martina niż Ferrari, ale nie wiem, czy to jest wada. Wizualnie Roma nie podoba mi się, to zupełnie nie mój styl Ferrari, wolę dużo bardziej agresywne linie. Aczkolwiek Roma to auto typu GT, Gran Turismo, czyli połykacz kilometrów i tutaj taka stylistyka pasuje. Co więcej, to jest wersja Cabrio, która najlepiej wygląda bez dachu. Niestety, jak widzicie, przez cały dzień jak miałem auto, padał deszcz. Co ja mówię, padał. Lało tak mocno, że wyścigi na torze były przerywane, bo woda tam stała, parę osób się rozbiło, a dach w budynku na torze Brnie przeciekał. Udało mi się otworzyć dach pod bramą wjazdową toru i policzyłem, że robi to w niecałe 14 sekund. Zdjęcie bez dachu pokażę Wam jednak z katalogu, bo jak widzicie tutaj nie było warunków na jazdę bez dachu. Chociaż podobno, jak się jedzie wystarczająco szybko, to woda nie wpada do środka, no ale nie sprawdziłem tego. Sprawdziłem za to, że jest to pierwsze Ferrari z materiałowym dachem od 1971 roku, czyli od 54 lat. Wtedy to w ofercie był model 365 GTB4 Daytona Spider. Później każde Ferrari Cabrio miało już dach metalowy. A ten dach szmaciany chowa się oczywiście w bagażniku, którego pojemność jest tylko o 17 litrów mniejsza niż zwykłej Romy z dachem. Czyli pojemność to skromne 255 litrów. Mam jednak wrażenie, że to pojemność razem z tą przestrzenią na dach, który jak widzicie chowa się na górze. Nie widzę też tam żadnego odprowadzenia wody i jestem ciekaw, co jak zostawimy taki mokry dach, jak tutaj właśnie schowany. Aczkolwiek pewnie żaden świadomy właściciel Cabrio tak nie robi. Ciekawym rozwiązaniem jest wysuwany windstop, który jest normalnie oparciem tylnej kanapy i podnosi się on nieco ponad 90 stopni i w ten sposób zmniejsza zawirowania powietrza i w kabinie powinno być ciszej. Tak jak mówię, powinno, bo ja jeździłem tylko z zamkniętym dachem. A szkoda, bo z tyłu Roma ma 4 spore rury wdechowe, które w połączeniu z V8 przepięknie brzmią. Ach, więcej będzie później. Roma ma też schowane klamki, które nie są bardzo wygodne. Trzeba wcisnąć, a następnie pociągnąć drzwi, co może nie jest najszybsze, ale dzięki temu z profilu auto jest niemal idealnie gładkie. W ogóle podobają mi się te poszerzenia z tyłu, które cały czas widzimy w bocznych lusterkach i wyglądają jak taki prężący się tyłek. Ładne. Ładnie też, że Roma jest 4-osobowym autem. No dobra, 2+2, czyli z tyłu są 2 takie awaryjne miejsca lub dla dzieci. I to dla dzieci raczej bez nóg, no chyba, że my jesteśmy dość krótcy, to wtedy fotele możemy przybliżyć bliżej deski. Jak widzicie, są nawet złącza Isofix. I ja nawet nie próbowałem tam wejść na tył, a te miejsca używałem jako miejsce na moje bagaże. Z przodu za to mamy bardzo wygodne fotele, w pełni elektryczne, które są naprawdę bardzo, ale to bardzo wygodne, takie jakich bym oczekiwał w aucie typu GT. Musicie też uwierzyć mi na słowo, że ja i moje 186 cm zmieściliśmy się tutaj bez problemu, a nad głową mam jeszcze parę centymetrów wolnej przestrzeni. Niestety tak lało, że nawet nie miałem jak tego nagrać. Pora więc na deskę rozdzielczą. Tutaj jest prosto, nowocześnie i w miarę ładnie. Niestety, ale nie wszystko jest tak jak należy. Po pierwsze, kierownica. Jest to kierownica niemal taka sama jak w 1000-konnym modelu SF90, którego swoją drogą test jest na moim kanale i ta kierownica wygląda świetnie i super leży w dłoniach, ale ma m.in. dotykowe przyciski do obsługi zegarów cyfrowych, które są naprawdę ciężkie w obsłudze. Poważnie, podczas jazdy zmiana na nich czegokolwiek jest bardzo ciężka. Chociaż jeszcze gorszy, jak dla mnie, jest ten dotykowy starter, który jest taki bezpłciowy.
Co jak co, ale start od samochodu, zwłaszcza takiego sportowego, jakim jest każde Ferrari, powinien być fizyczny, powinno się czuć, jak się go wciska i jak budzi się do życia bestia. Tutaj smyramy palcem dwukrotnie i nic nie czuć. Ogromna szkoda. Ostatnia rzecz, która nie każdemu przypadnie do gustu, to brak wajchy do kierunkowskazów, świateł czy wycieraczek. Wszystko to zmienia się już na kierownicy. I o ile wycieraczki czy światła mogą być tutaj, bo to jednak się raz klika i wystarczy, tak z kierunkowskazami trzeba się mocno przyzwyczaić. Mi trochę czasu zajęło, aż się przestawiłem i nie szukałem odruchowo wajchy za kierownicą. Dobrze, że chociaż te przyciski są fizyczne, a nie dotykowe. Fizyczne jest też Manettino, czyli sławne pokrętło od trybów jazdy, które diametralnie zmienia nasz samochód, a w tym ostatnim trybie wyłącza wszystkie systemy i sprawdza nasze umiejętności. Jak widzieliście, auto ma jeden ekran jako zegary cyfrowe, a drugi to ekran główny, który jest w miarę ładnie wkomponowany. Niestety, ale działa on fatalnie, co zresztą widać. Niektóre funkcje odpalają się super wolno, co bardzo nerwuje w tak drogim samochodzie. Co więcej, na tym ekranie zmieniamy też temperaturę i nawiewy, co również jest niewygodne. W Ferrari aż się prosi o lepszy system albo procesor, żeby to wszystko działało szybko oraz o jakieś gustowne fizyczne pokrętło lub przyciski od temperatury. A niestety tego nie ma. Jest za to trzeci ekran dla pasażera, którego ja nigdy nie rozumiem. Kompletnie nie wiem, po co pasażer miałby coś robić na tym ekranie, skoro obok ma dużo większy i wygodniejszy. No dobra, ten trzeci działa nieco szybciej, więc może po to jest ten trzeci. Dobra, to sprawdźmy materiały i spasowanie. Jak słyszeliście, pojawia się skrzypienie przy tym środkowym ekranie, jak go mocniej pociągniemy i jest niestety piano black. Ale poza tym materiały są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre i reszta spasowania jest również na wysokim poziomie. Dobra, to szybko jeszcze schowki i zaglądamy pod maskę. Zwróćcie też uwagę, że jest dedykowane miejsce na tunelu środkowym na kluczyk. Fajne. Roma ma silnik z przodu, ale jest on za przednią osią, czyli bliżej środka i ma nie byle jaki motor, bo jest to silnik 3,9 litra V8 z dwoma turbinami, który generuje 620 koni oraz 760 Nm i przekazuje całą moc na tylną oś. Silnik ten ma kodowe oznaczenie F154 i jest to silnik, który jest produkowany od 2013 roku i aż w 4 wariantach o pojemności od 3,8 do 4 litrach oraz o mocy od 560 do aż 770 koni. Występuje lub występował on w takich modelach jak California T, GC4 Lusso T, Portofino, Portofino M, 488, F8 oraz wspomniane wcześniej i testowane przeze mnie SF90. Piękny motor, który zdobył wiele nagród oraz zastąpił wolnossącą jednostkę F136. Co więcej, ta jednostka, czyli ta testowana w tym samochodzie, to jest pierwszy silnik z turbo od czasów legendarnego dziś Ferrari F40 z 1987 roku, który to miał 2.9 V8 turbo. Posłuchajcie, jak brzmi Roma. Odpalaj na zimno jest cudowne, a potem słychać, że jest potencjał, ale prawdziwy dźwięk dopiero słychać pod obciążeniem, czyli przy mocnym przyspieszaniu. Chociaż oczywiście wolnossące jednostki brzmiały znacznie lepiej, ale dziś są niestety limity hałasu i nawet Ferrari nie mogą już brzmieć jak kiedyś Formuły 1. Oczywiście nie mogą brzmieć w serii, bo da się to zmienić opcjonalnym wydechem. No ale taka seria już nie brzmi tak jak kiedyś, a szkoda.
Chociaż w Romie lepiej słychać dźwięk silnika w kabinie niż na zewnątrz i to nawet jeżdżąc wolno i zapobiegawczo, tak jak ja podczas tego testu. Niestety, ale warunki zbombardowały mi cały dzień i nie byłem w stanie mocniej poszaleć Romą. Ale nawet taka wolna jazda jest przyjemna, czuć jak auto pięknie pracuje, ma bardzo precyzyjny układ kierowniczy i wydaje się dobrze wyważone. Przez fakt, że jest to cabrio, auto jest nieco cięższe, ale tylko 84 kg i waży 1556 kg na sucho, więc to nie jest dużo. Duże za to są łopatki do zmiany biegów i dzięki temu nawet w zakręcie łatwo w nie trafić. Skrzynia to 8-biegowy, dwusprzęgowy automat, który działa bardzo, ale to bardzo szybko. Jedynie trzeba uważać z trybem właśnie wet na wodę, na którym najwięcej jeździłem, bo ten potrafi wbić ostatni 8 bieg przy prędkości nawet 70 na godzinę i wtedy obroty spadają poniżej 1000, co jest bezsensowne, bo słychać i czuć jak auto się męczy na zbyt niskich obrotach. Ferrari to jedno z tych aut, że aż się prosi, żeby jeździć na łopatkach i to w każdych warunkach. Aha, i w trybie tym mokrym oraz normalnym jest opóźnienie skrzyni biegów, to znaczy na redukcji biegu, ale już od trybu Sport nie ma tego problemu. Nikogo pewnie też nie zdziwi, że powiem, że w wersji Spider jest dużo głośniej niż w coupé, ale to w kabrioletach, zwłaszcza ze szmacianym dachem, jest kompletnie normalne. W ogóle odniosłem wrażenie, że Roma Spider jest świetnym autem na co dzień i to począwszy od wyglądu, przez właśnie charakter auta, czy fakt, że jest kabrioletem. Auto nie wygląda jakby było wyciągnięte prosto z toru wyścigowego, a w zwykłych trybach nie chce cię zabić, a przez to, że można zdjąć dach, można dodatkowo doceniać piękne widoki wokoło. No chyba, że pada, to wtedy aż tak bardzo nie podoceniamy tych widoków. Dodatkowo zawieszenie mam wrażenie, że jest delikatnie bardziej komfortowo zestrojone niż w odmianie coupé. Ale takie właśnie powinno być prawdziwe GT, czyli pięknie wyglądać, być wygodne, komfortowe, być bardzo szybkie i super brzmieć. I taka jest Roma Spider, która oczywiście może stać się wulgarna i piekielnie szybka, jak wyłączymy systemy, ale może być też idealna w daleką trasę oraz do powolnego zwiedzania wybrzeża, bo nie kusi nas ciągle, żeby jeździć bardzo szybko. To mi się podoba. Nie mówiłem nic też o spalaniu, ale nie wiem, czy ktoś, kto kupuje Ferrari, to na to patrzy. To tak tylko informacyjnie. Bak paliwa ma 80 litrów i maksymalnie w mieście starczy na jakieś 400 km, a w trasie może na 600. Tyle wystarczy. Wystarczy też mieć około 370 000 euro, czyli około 1,5 miliona złotych, za oczywiście podstawową wersję Romy Spider. W dodatkach można tą cenę spokojnie podnieść o kolejne 500 000 od Ferrari. Nigdy nie było tanio i nigdy tanio nie będzie. I Ferrari Roma Spider zawsze będzie wzbudzać emocje. Nie wiem jak to Włosi robią, ale każde ich auto wzbudza emocje i wzbudza zainteresowanie, co bardzo często się kończy na takim zaczepianiu czy robieniu zdjęć. Te auta tak już mają, to jest siła Ferrari. Siłą Ferrari Romy Spider jest też ta uniwersalność, chociaż zdaję sobie sprawę, że szmaciany dach nie jest idealny na każdy klimat i na każdą pogodę. Wtedy lepiej byłoby wybrać wersję coupé, ale tej niestety już nie można zamówić. To, co mnie zasmuciło w Romie Spider, to system multimedialny, który działa super wolno oraz te dotykowe przyciski na kierownicy, zwłaszcza od startera. Ja bym wolał czuć mechanicznie to auto, zwłaszcza z tak cudownym sercem V8. No właśnie, jak ten silnik gada. To jest niesamowita zaleta tego samochodu. A na koniec obiecana mała relacja z tego, co się działo na torze w Brnie zaraz za Romą. Odbywały się tam zawody z serii Ferrari Challenge, gdzie kierowcy ścigali się w modelu Ferrari 296 Challenge, który ma w ogóle świetną koncepcję. Seryjne Ferrari drogowe 296 to hybryda, czyli mamy silnik 3-litrowy Twin Turbo V6, który ma 655 koni, ale razem z hybrydą łącznie ma 830 koni. Oczywiście napęd tylko na tył. W wersji Challenge jednak wywalono cały układ hybrydowy i zostawiono tylko silnik spalinowy i nieco go potrasowano, bo ma on teraz 700 koni.
Dzięki wywaleniu hybrydy i kilku zbędnych elementów z wyposażenia masa pojazdu spadła o 140 kg i wynosi teraz 1330 kg na sucho. Piękna sprawa. Koszt takiego Ferrari to około 400 000 euro, a start w jednym sezonie tych wyścigów to 600 000 euro. Czyli za 1 000 000 euro można przez rok ścigać się na najlepszych torach świata. Wow! Dodatkowo, poza Ferrari Challenge były też przejazdy prywatnymi, niemal seryjnymi Ferrari. Mówię niemal seryjnymi, bo było przynajmniej jedno auto, mój faworyt podczas tego weekendu, czyli Ferrari F12 z wymienionym układem wydechowym, niemal całym przelotem i dzięki temu samochód brzmiał jak stare bolidy F1. Ach, posłuchajcie tego. No jest przepaść w porównaniu do innych samochodów. Na koniec więc rzucam jeszcze kilka różnych ujęć, a także i start parady Ferrari, która również została przerwana ze względu na deszcz. A już na sam koniec będą jeszcze zdjęcia różnych aut spotkanych w kołotoru. Jest tam parę naprawdę niezłych rodzynków. Cześć! Hmm?